Siemanko, witam wszystkich w Pauper Dojo w specjalnym odcinku noworocznym w ten piękny dzień. Dzisiaj w nietypowych warunkach, nie ma w moim tle dojo, jesteśmy w studiu nagraniowym, będzie teleturniej, którego pomysłodawcą jest Mateusz Szlęzak, obecny tu ze mną, dzisiaj pseudonim Sznuki. Witam Cię Mateusz, witam wszystkich moich w tym momencie też utajonych gości, których zaraz Wam przedstawimy. Widzę, że też jest trochę osób na czacie, też witam bardzo serdecznie naszych widzów. No i Mateusz, zacznę od takich podziękowań Tobie, że wyszedłeś z tą inicjatywą. Naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiaj ten turniej się odbywa. Ostatecznie 8 graczy będzie walczyło o tytuł osoby, która ma, nie wiem, największą pauperową wiedzę. Ty przygotowałeś, przygotował Radomir, nie wiem, czy też się inne osoby nie włączały, czy Tomasz w wymyślanie pytań. Naprawdę serię bardzo, bardzo fajnych, zróżnicowanych pytań dotyczących paupera. No i zobaczymy dzisiaj, jak pójdzie naszym graczom, więc Mateusz, witam Cię w takim razie i naprawdę bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś. Nie ma za co, Prospero. Tak przy okazji powiem, że ten pomysł to wyszła jako losowa myśl, którą, którą miałem i chciałem się pochwalić Radomirowi, że hej, co gdybyśmy zrobili to teleturniej o pauperze. A on miał takie, to jest genialne, musimy to zrobić. I pisze do Prospero i stąd się to wzięło. No i teraz jesteśmy tutaj. Dokładnie tak, to też w takim razie dziękujemy Radomirowi, że wsparł Twój pomysł, bo myślę, że jest naprawdę fajny i z potencjałem. I właśnie cieszę się, że się spotykamy w nowy rok, z niektórymi po śniadaniu, z niektórymi po obiedzie. Mam nadzieję, że właśnie jak mówi takie powiedzonko, że jak się zacznie nowy rok, taki będzie cały, więc tego Wam życzę, żebyśmy go dobrze zaczęli w gronie po prostu serdecznych przyjaciół z pauperkiem i potem przez cały rok właśnie tak będzie. Proponuję nie przedłużać, tylko zaczynać. Przed Państwem 8 śmiałków, a oto zawodnik numer 1. Cześć, mam na imię Rudy, pochodzę z Warszawy, lubię skręcić kombo w trzeciej, nie tapować many i czasami trochę przywałować. Zawodnik numer 2. Cześć, z tej strony Jędrzej, przyjechałem z Poznania, moja pasja to brułowanie, boros i mulligan do 3. Zawodnik numer 3. Cześć, tutaj Rafał, pauperowiec z Katowic. Grinder na modę też czasami. Lubię wymyślać jakieś nowe deki, coś pobrułować, a jak już przyjdzie do rozgrywki, to kontrować karty i prewentować kombat. Tyle, dzięki. Zawodnik numer 4. Polian, gracz kiedyś zielonego, lubię obracać w lewo. Zawodnik numer 5. Ej, Michał, przyjechałem z Wrozowa, reprezentuję Wrocławską Ligę Paupera. Moje zainteresowania to słaby deck, słaby matchup i anaboliczny mściciel. Zawodnik numer 6. Siema, z tej strony Ludwik Ludwik-Wodarczyk, z zawodu jestem murarzem, zainteresowanie to sporty ekstremalne, między innymi szachy. Zawodnik numer 7. Nazywam się Kieron, lubię burzyć ściany, które stawia Ludwik i chciałem podrobić warszawski fond liberacji Goldfisha. I zawodnik numer 8. Jestem Szaman Gieniek. Moje zainteresowanie to gry karciane, wszystkie oprócz Magic the Gathering. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Naprawdę cieszę się, że podjęliście to wyzwanie. No cóż, mam nadzieję, że Wam nasza zabawa będzie się podobać, że pytania, które przygotowaliśmy, może trochę sprawią Wam trudności. Słowem wprowadzenia. Postaraliśmy się je ułożyć tak, żeby trudność w miarę naszego teleturnieju rosła, więc na początku będą może bardziej rozgrzewkowe, choć to też pewnie jest trochę uznaniowe. Ktoś zna lepiej jakieś deki, karty
Na jednego pytania będą łatwiejsze, trudniejsze. Zobaczymy. Trzymam za Was wszystkich kciuki. Jeśli chodzi o zasady, teleturniej będzie wyglądał w ten sposób. Wzorujemy się na teleturnieju 1 z 10, więc zaczniemy od 2 rund pytań po kolei. Każdy z graczy będzie otrzymywał pytanie. Zaczyna z 3 szansami, z 3 życiami. Niepoprawna odpowiedź to utrata 1 życia. Inaczej niż w oryginalnym 1 z 10, nie będzie u nas tak, że dwie pierwsze błędne odpowiedzi to już odpadnięcie. Nie, my mamy, czy wszyscy mają po 3 szanse. I po tych 2 rundach przejdziemy do trzeciej, znaczy do drugiej fazy gry, gdzie trzecie pytanie również będzie po kolei zadawane od pierwszego zawodnika i który zawodnik odpowie poprawnie, będzie mógł wyznaczać dalej adresatów pytania i będziemy te pytania zadawać tak długo, aż w grze zostanie 3 śmiałków, którzy przejdą do finału. Potem zrobimy krótką przerwę. Ja będę miał dla Was jakieś jedno ogłoszenie, takie specjalne, nazwijmy to. Potem rozegramy finał. Nie przedłużając, Mateusz, jesteś gotowy? Możemy zaczynać? Ja włączam Jestem liczniki gotowy. życia w takim razie. Czy uczestnicy są gotowi? Tak. No to śmiało, Mateusz. Pierwsze pytanie do zawodnika numer 1. Okej. Pytanie numer 1. Przy 101 podejmujących go pilotach, jaki archetyp był najpopularniejszy na ostatnim Paupergedonie? To był Giant Broodscale. Combo. Nie. Otóż było to Grixis Affinity. Grixis Affinity. No cóż. Buldota miała 94, a dominujący Daytu Giant Blizzard miał tylko już 64. Okej. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie do zawodnika Drugie numer pytanie. 2. Jaki deck jest uważany za główną przyczynę zbanowania Bonders Ornamentu? Był to Tron. Zgadza się. Gratulacje. Dla pana numer 3. Sunscape Familiar to źródło nazwy archetypu Familiary. Co się znajduje na jego ilustracji? Jest to zamek, pałac można powiedzieć. Jest on jasnego koloru. Zgadza się. Dla pana z numerem 4. Jak nazywa się LGS będący domem Paupera w Krakowie? Jest to Morigal. Panie z numerem M5. Wymień dwie krity, które omija Breath Weapon ze względu na ich typ. No dobra, będzie to Avenging Hunter i... Nie przypomnę sobie drugiej. Można było wymienić jakiegokolwiek changelinga, na przykład Mask Vandal. Tak. No ale No, niestety. Bywa. Numer 6. Jak potocznie mówi się po polsku na Spellstater Sprite'a? Jezu, nie wiem. Wróżka kontruszka. Jak jeszcze raz? Wróżka kontruszka. Zgadza się. Dobrze. Pan numer 7. Kto wygrał Common Katowice 2024? Był to proboszcz. Zgadza się. Okej, specjalnie pominę jedno pytanie z powodu, dla kogo ono jest i przejdę po prostu do niego dla następnego uczestnika. Otóż, panie z numerem 8. Jak nazywa się LGS będący domem Paupera w Kielcach?
Nie mam pojęcia. Chociaż czy w sumie to Podchwytliwe. zaliczyć, że nie wie, bo Kielce nie mają swojego LGS-a, więc No można to trzeba powiedzieć, chyba że powiedzieć, że nie ma. Trzeba wiedzieć, że nie ma. Też mi się wydaje, że tutaj podchwytliwe pytanie właśnie. Okej, czyli jednak nie zaliczamy. Pierwsza sądzisz? runda za nami. Okej. No, rzeczywiście te pytania już takie były, nie wszystkie łatwe, nie wszystkie, no naprawdę. Ale jedziemy No dalej. to wracamy do pana z numerem 1. No to chyba będziemy kończyć. Wypowiedziane na widok Taplanda wystawionego przez przeciwnika w jego pierwszej turze to cytat którego polskiego pilota? Jordan. Zgadza się. To już wiemy, dlaczego to Specjalnie pytanie. pominąłem to pytanie, bo przecież trafiłoby do jego syna. No, możemy Tak. uznać, możemy uznać. Ale to widzicie, że trochę losowo się staramy ustawiać, ale no czasami trafi się na adresata pytania, który nie I- zna. Zgadza się. Panie z numerem 2. Jaki jest Wincon Turbofoga? - 54%. Że czym wygrywa, a nie, że A, meta dobra. win rate. No to wygrywa zebraniem dużej ilości many i Stream of Thought. Zgadza się. Uznałbym też odpowiedź, że ci wcisk losowymi Tolarian terrorami. Panie z numerem 3. Wskutek jakiego wydarzenia nagle w roku 2019 ogromna pula karty stała się legalna w pauperze? Stała się legalna. Wydaje mi się, że było to wydanie naklejek, które wprowadziły atrakcje do Paupera. Niestety nie. Była to unifikacja paupera, czyli połączenie cyfrowej legalności paupera z papierową. Pan numer 4. Jak nazywa się mechanika Sacred Cata, z której wraca z grobu jako token zombie? To jest Empalm. Zgadza się. To jest embalm. Wykorzystywany tylko w Amonkecie. Numer 5. Jaki jest ulubiony owoc Prospero? Banan? Tak, jest to banan. To powinno być dziwko. Nie, najbardziej lubię truskawki. I nikt tego nie wiedział, nawet moja żona. Dobra. Pan numer 6. Snuff out, cast down, spinning darkness. Którym z tych czarów jesteśmy w stanie zabić stwora z opłaconą regeneracją? Spinning Darkness. Nie, jest to snuff out. A, Snuff out ma napisane destroy target non-black creature, it can't be regenerated. Jako ciekawostka, ostatnią kartą wydrukowaną z takim dopiskiem jest Flash to Dust z M15 4 lata przed pierwszym printem Castdowna. Dobra, pan numer 7. Kto był głównym sędzią na każdym komonie? Roger? Zgadza się. Na przestrzeni wielu komonów było wielu side judge'ów, ale main judge jest tylko jeden. I tutaj trzeba chyba pochwalić Kiero. Pytanie, czy ty byłeś na jakimkolwiek komonie w ogóle? Nie, ale jaki to ma impact dla community, jeśli chodzi o dodawanie Paupera. Good guess. Dobra, panie numer 8. Jaki deck aktualnie ma największy procent w mecie wedle MTG Goldfish? Obstawiałbym Jungli.
Nie, jest to Kuldota. Zawsze była, jest i będzie. O, nie mów, wiesz, nie wiadomo. Może się to zmieni. Póki to nie będzie Grixis Affinity, to będę szczęśliwy. A zatem ukończyliśmy już pierwszy etap i jak z życiami uczestników Prospero. E, Patrząc na życia, zawodnik numer 2, czyli Moonwalker, zachował 3 życia oraz zawodnik numer 7, czyli Kiero, zachował 3 życia. Udzielił obu odpowiedzi poprawnych. Po 2 życia zachowali Rudy z numerem 1, Rastori z numerem 3, Holian z numerem 4, Kajdarin z numerem 5 i Ludrox z numerem 6. Z jednym życiem został Jordan, szaman Gieniek, ale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, więc myślę, że odkuje się. Odkuje się, możemy przejść do trzeciej rundy i teraz, tak jak przypominam, osoba, która pierwsza poprawnie odpowie na pytanie zadane. Do drugiej rundy. No tak, do trzeciego pytania, do drugiej rundy. Osoba, która pierwsza poprawnie odpowie na pytanie Sznukiego, będzie miała przywilej wyznaczenia kolejnego adresata pytania. A zaczynamy po kolei według numeracji. Na początku zaczniemy od pana z numerem 1 i jeśli nie odpowiesz poprawnie, wyznaczasz. Otóż, wymień przynajmniej 5 Polaków, którzy pojechali na Paupergedon w Rzymie w 2024 roku. Był to Radomir, Holian, Burek, Iwan i ty, Mateusz. Nie wiem, czy jak mnie się nie jakoś było. pomyliłem. Masz 3 chyba na razie. Chyba 3 masz dobrze. A, 3 mam dobrze. Dobra. Kurczę, trudne 5. No to jeszcze był pewnie Radomir jechał też z bratem. To już 4. No i 5, no to kurczę, chyba jeszcze tam był jakiś taki, co wróżkami coś posuwał. Chyba on się nazywa jakoś Kość? Albo Skóra? Coś takiego. Chyba nie słyszałem o typie. No, No dobrze, dobrze. Zaliczone, Zgadza się, zaliczone. więc możesz wyznaczać. wyznaczam. Proszę pana z numerem 2. Panie z numerem 2. Według mtgdex.net, co jest najbardziej popularną niebieską kartą na przestrzeni ostatnich 2 lat? Bazując na ilości deków, w którym grała, nie liczbie kopii. Tolarian Terror? Otóż nie, jest to Lorien Rebuild. Ma sens. Panie z numerem 1 wyznaczę pan po raz kolejny. Rudy, jeszcze Pan raz z nu- możesz wyznaczyć, bo Pan z numerem nie wiem 1. poprawnie odpowiedzieć. Przepraszam. W takim Nic nie razie pan z numerem 3. Pan z numerem 3, czyli robimy po raz kolejny kolejkę. Kuldota Red, Grixis Affinity i Monoblue Terror. Które z tych archetypów pojawiły się w top 8 ostatniego Paupergedonu? Kuldota Red i Grixis Affinity na pewno. Czy Monoblue Terror? Wydaje mi się, że nie pojawił się w top 8. Więc jaka decyzja? No, Kuldota i Grixis Affinity pojawiły się, Monoblue Terror nie. Tylko pytanie właśnie, czy tu chodziło o jedną odpowiedź, czy... No nie. Mam napisane które, ale po prostu chyba autor pytania specjalnie to napisał, żeby zmylić ci uczestnika. Jest to jeden deck i dokładnie to jest Monoblue Terror. Grixis Affinity zajęło 15 miejsce, a Kuldota Red 18. No nieźle. Też bym przepadł. Pan z numerem 1 znowu wyznacza. Jezu, ciągle zasypiam. No to lecimy dalej. 4.
Pan z numerem 4. Jaki efekt ETB ma Eagles of the North? Daj wszystkim kreaturom +1/+0 first strike. Zgadza się, tylko wszystkim twoim, a nie wszystkim. Kropka. Ale ci to uznam. Wyznaczasz. 1. Okej. Który z polskich graczy został nieoficjalnie uznany za jednego z 5 najlepszych graczy tegorocznych challenge MTGO na podstawie jego wyników w 2024 roku? Strzelam, że był to R. Grzywacz. Zgadza się. Mam jeden ekran i nie mogę poradzić sobie z klikaniem i poprawnych odpowiedzi i z czytaniem, więc trochę są przerwy, ale tak, jest to poprawna odpowiedź. Bardzo Poproszę dobrze pana sobie z radzi. numerem 5. Panie z numerem 5. Tradycyjnie od czasu pierwszego Paupera w Spodku, jaką kartę przed każdym większym turniejem pożyczyć chce Łukasz Kowalewski? Lembas? Nie mam Niestety pojęcia. nie, jest to Dinrowa Horror, którego ciągle chce jedną sztukę. Od początku. Pan z numerem 1 wyznacza. Pan z numerem 6. Panie z numerem 6. Jedna z artystek, która najdłużej współpracuje przy tworzeniu Magic the Gathering, szczególnie znana z pięknych, delikatnych akwareli, niesamowitych wizerunków aniołów, elfów, merfolków i wróżek. Wśród jej prac znajdują się ilustracje do takich kart jak Moment Peace, Dark Ritual, Wood Elf, Priest of Titania albo Spellscatter Sprite. O jakiej by tej artystce mowa? Nie mam pojęcia. Tak jak się domyślałem. Jest to Rebecca Gay. Proszę pana Kierońskiego. Panie z Kieroński z numerem 7. Kto wygrał Common Kraków 2023? Dobra, tutaj obstawię też, że też proboszcz. Niestety nie tym razem. Proboszcz tylko nam dominuje spotki i własnoręcznie musiałem mu wycisnąć to z głowy. Jest to Kuba Tambor, gracz z Katowic, który wygrał Grixis Affini. Pan numer 1 dalej wyznacza. Pan Szaman Gieniek z numerem Okej. 8. Pan numer 8. Jaka karta została zbanowana jako pierwsza? Expedition Map? Niestety nie, jest to Cranial Plating i został zbanowany tego samego miesiąca, w którym Pauper wyszedł na modo. No Dzięki wielkie za niestety. udział. Dzięki Jordan, no trudne A pytania. liczyłem, że wy na ciebie akurat osobiście by. Ale pierwsze było bo pamiętałem, ale tak jakoś, nie wiem. Także Rudy pan życia i śmierci. No, Powodzenia zróbmy wszystkim, trochę cześć. miszmasz, co by tak Trzymaj się, jeść Jordan, cały do czas tą zobaczenia. kolejką. No, Proszę pana z numerem 5. 5? Dobrze usłyszałem? 5. pan z numerem 5. Kto wygrał Common Poznań 2024? Był to Burek. Zgadza się. Możesz wyznaczyć. To wyznaczymy... Numer 3. Panie z numerem 3. Jaka karta bez thresholda nie robi nic sama z siebie? Nie jestem pewien, czy dobrze nazwę podam.
Nie wiem, czy to jest Healing Sandstorm? Karta, która zadaje 5 obrażeń kreaturom bez latania, czerwonego koloru. Tak, jest to Swirling Sandstorm. To Więc wyznaczę gracza numer 2. Panie z numerem 2. Kto zrobił 0,5 w Pauper Dojo? Nie pamiętam tego, będę strzelał, czy był to Bombaj? Otóż nie. Kolejne podchwytliwe pytanie. Jeszcze nikt. Jeszcze Ach. nikomu się nie udało. To prawda, Ym. czekamy na ten wynik, czekamy. Czekamy. Także pan z numerem 3 wyznacza. To poproszę gracza numer 1. Panie z numerem 1. Wymień przynajmniej 3 karty ze Stormem legalne w Pauperze. E, No to na pewno Weather the Storm, na pewno Reaping the Graves i na pewno takie zielone coś zatrzymane, co wyciąga lądy z deku. I czy ja muszę podać nazwę pełną? Nie musisz akurat Dobra. tu pozwól. Mówisz o karcie Sprouting Vines. Sprouting Łącznie Vines, kart jest 7. Weather the Storm, Reaping the Graves, Ground Rift, Scattershot, Sprouting Vines, Hindering Touch i Astral Steel. Z czego jedyną kartą nie będącą w starej ramce jest Ground Rift, wydrukowany w Time Spiral. Proszę pana z numerem 7. Panie z numerem 7. Jaki czysto pauperowy streamer ma najwięcej subskrybentów na YouTubie? Porozmawiamy na subskrypcji na YouTubie. Mengucci? Czysto pauperowy. Czysto Akurat pauperowy. To Mengucci ten. nie jest czysty. The Epic Storm. Otóż nie, jest to Pauper Ganda. Proszę pana z numerem 2. A nie z numerem 2. Doty Slayer czy Luther Ilkor to przykłady kart, które posiadają prawie zapomnianą w formacie umiejętność. Jak się nazywa? Mogę prosić jeszcze raz nazwę kart? Doty Slayer czy Luther Ilkor? Luther Ilkor. A czy to jest Shadow? Zgadza się. To poproszę 5. Pan z numerem 5. Jakie karty tworzyły tak zwane Gaunt Combo? Tak, to był. Okej, była biała kreatura i zielony enchantment i to był Knight of Gaunt i Midnight. Nie przypomnę sobie. Powiedzmy, że ci to łzy nam w połowie. Ale tylko jeszcze powiedz, Co robiły te karty właśnie, Co jeżeli nie po nazwach? co Tak. to combo robi. Pozwalało to tworzyć w nieskończoność kreatury przez tapowanie, odtapowanie, znaczy przez tapowanie kreatury tworzyło się kolejną kreaturę, więc można było mieć nieskończoną liczbę kreatur. A jakie to kreatury? 1/1 elfy? Zgadza się. Jest to... Części combo to są Midnight Guard i Presence of Gaunt. Więc wyznaczasz. Więc wyznaczam numer 1. Pan z numerem 1. Co robi Hipgate? Hipgate daje manę bezkolorową oraz także jest gate'em, więc może zrobić za przepraszam, to nie ma nic wspólnego z byciem gate'em, ale też może zrobić treasure za jedną manę i zatapowanie oraz może dać za jedną manę i zatapowanie manę of any color. Tak jest. Tapuje po szarą, zatapnięcie jeden ten generic daje manę dowolnego koloru i za jedną generic tapnięcie jego i innego gate'a tworzy treasure. Tak. 1. To tyle, do ilu moi przeciwnicy dzisiaj umieją liczyć. Jest więcej numerów. Proszę pana z numerem 3.
Pan z numerem 3. Wymień chociaż jednego ze zwycięzców turniejów Pauper Spodek. No, szczerze, że proboszcz tutaj może być. Zgodnie z tym, co mówione Co wy wcześniej. macie z tym proboszczem? Otóż nie. Były zorganizowane 3 turnieje, z czego pierwszy wygrał Tomasz Myśliwiec, drugi wygrał Łukasz Kowalewski, a trzeci wygrał Mirko Ciawata, inaczej Heisen. Dzięki, I Rafał. To dzięki. z Powodzenia reszcie. ciekawostki, niedawno przed turniejem w 2022, który wygrał Heisen, grany był mecz siatkówki Polski z Włochami, gdzie wygrali Włosi. Dobra passa Włochów. Rafał, ode mnie oczywiście za udział wielkie dzięki i banana na pewno też zapomniałem dać Jordanowi, jak się spotkamy, ode mnie nagroda pocieszenia. Więc, Ja wyznaczam tak. pana z numerem 7. Jak nazywa się LGS będący domem Paupera w Warszawie? Powiem to z dumą. Centrum MTG. Tutaj też to jest pytanie celowane, ale po prostu chyba Mateusz nie wiedział, że Kiero sam jest częstym gościem, tam ma nawet chyba swoje łóżko i śpi. Tak jak Harry Potter, pod schodami tam śpię. Ale no, zaliczone. Wyznaczaj, Kiero. No to cóż, to jak dzisiaj liczymy, to ja pójdę do 4 dzisiaj. Okej, czyli pan z numerem 4. Kto jest największym zwolennikiem combo ścian w naszym community? Combo ścian. Ludrox? Zgadza się. Przygotowany. Zresztą widać. To jak taki chętny, to puścimy pytanie do pana Ludroxa. Okej. Kto wygrał największy do tej pory turniej biedaki na dopalaczach, który zebrał 72 pilotów? Nie wiem, czy jesteś wyciszony jakoś, Ludwik? Czyż ten mikrofon, nie słychać cię? Oj. Nie słychać cię, czy się poddaję? Tutaj znowu mu się mikrofon zwalił. Halo, halo? Taktyczne wyciszenie O, na działa. Halo, halo? Słuchaj? I Słychać. działa. Jest Mhm. okej. Nie wiem, od razu mówię, będę strzelał. Nie wiem, Kuba Pająk. Otóż nie, był to Łukasz Kowalewski. Dużo on wygrywał kiedyś, nie powiem. Zrobił to grając z Golgari Gardensami. Ludrox, Nie, dzięki wielkie za udział. Ciężka walka, trudne pytania. No niestety. Mam nadzieję, że widzimy się w takim razie jutro i jutro wręczę ci Widzimy tego się. banana. Dobra, Do zobaczenia. dzięki, będę czekał. To pan numer 7. Pan numer 7. Shared Discovery to sorcery, które pozwala dociągnąć 3 karty za jedną niebieską manę. Jaki jest jej dodatkowy koszt? Shared Discovery. Dobra, ja dziękuję wszystkim za grę, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Otóż jest to tapnięcie 4 odtapowanych stworów. Najsłynniejszym archetypem, który używał tej karty, był Goblin Storm. Dobra karta. Kiero, również dzięki wielkie za walkę. Wpadaj jutro na Pauperka do centrum MTG. Masz ode mnie banana. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To pan numer 5. Pan z numerem 5. Jak nazywa się pauperowy dual będący i Islandem i Mountainem? Island Mountain to będzie
O. Będzie problem, nie pamiętam. Ej. Dzięki za grę. Za mało gram Jest- Dondana. Jest to Volatile Fjord albo Molten Tributary. Czy, Dobra. czy to było twoje ostatnie życie? Chyba To tak. było moje ostatnie życie, także dzięki wszystkim. Michał, dzięki wielkie Ej. za wzięcie udziału, również Dzięki gratulacje, wielkie. że dotarłeś do tego momentu, banan ode mnie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Życzenia, hej. No i mamy 3 zawodników, którzy zostali z nami, z 2 życiami, Rudy i Holian, z 1 życiem Jędrzej Moonwalker. Panowie, wielkie gratulacje. No pytania były trudne, ja przyznam, że mimo, że je przygotowywałem częściowo, przynajmniej miałem do nich dostęp, to też w ogóle nie byłem w stanie na niektóre odpowiadać, nie pamiętałem, czy ja je czytałem, czy no dobra robota, gratulacje, naprawdę. Poleciliśmy ekspresowo, tak mi się wydaje, jest 15:36. Proponuję teraz zrobić dosłownie krótką przerwę i ja zrobię jedno ogłoszenie i zaraz się widzimy w finale w takim razie. Do zobaczenia. Siemanko, ja mam dla Was jedno ogłoszenie w tej przerwie, zaraz jeszcze muzyczka i chwila odpoczynku, przygotowanie właśnie do tego finału, mianowicie coś, na co myślę dużo osób czekało, dopytywało, już się nie mogło doczekać. Ja się bardzo cieszę, że to mogę Wam właśnie dzisiaj ogłosić. Mianowicie znana jest już data Commona w Poznaniu i proszę Państwa, tak się prezentuje plakat. Common Poznań 12-13 kwietnia 2025 roku, czyli za 4 miesiące. Wpisujcie tę datę w kalendarz. No, idziemy po, mam nadzieję, i rekord frekwencyjny, i rekord nagrodowy. No, 2 dni łupania w Paupera, więc mam nadzieję, że wszyscy się zjadą. Będzie to i po dużych turniejach, no będzie chyba wcześniej Paupergedon, więc to będzie taka po prostu wisienka na torcie. Common Poznań. No, kto jeszcze nie ma planów, mam nadzieję, że 12-13 kwietnia jest to na tyle odległe, że wszyscy się zobaczymy, więc wpisujcie koniecznie. Wpisujcie i no. I zapraszam zaraz na finał 1 z 10, krótka przerwa. Witamy po przerwie, bardzo dziękujemy wszystkim za cierpliwość. Tutaj po prostu też technicznie postaraliśmy się trochę obniżyć poziom pytań na finał. Znaczy, co ja mówię, nie, po prostu daliśmy teraz najtrudniejsze. To będą najtrudniejsze pytania ze wszystkich, bo do finału weszło 3 tytanów Paupera, Rudy, Moonwalker, Holian. To oni właśnie zawalczą o zwycięstwo. I słuchajcie, krótkie przypomnienie zasad tego finału. Gracze znowu zaczynają z 3 życiami. Każdy ma tyle punktów, ile żyć zostało mu po tym pierwszym etapie gry. I pytania będą zadawane przez Sznukiego, tak jak były, ale teraz gracze zgłaszają się do nich poprzez przyciśnięcie przycisku. Kto pierwszy, ten lepszy, będzie mógł udzielić odpowiedzi na to pytanie. 3 poprawne odpowiedzi przez gracza to znowu tryb, w którym gracze będą siebie wyznaczać. Każda poprawna odpowiedź to 10 punktów i gramy tak naprawdę do eliminacji wszystkich graczy. Chyba że ktoś odpowie poprawnie na całą pulę pytań. Myślę, że możemy zaczynać. Sznuki, dajesz. Dobra, więc pierwsze pytania do wszystkich. Otóż tak. Na chwilę obecną w formacie mamy 175 kart o typie Phyrexian. Podaj 2, które mógłbyś umieścić w deku. Nie liczymy changelingów. Nikt się nie zgłasza do pytania, to Nikt jest się nie taka zgłasza, możliwość czy- w takim razie. 2 karty, tak, typu Phyrexian, które można umieścić w deku pauperowym. Okej, to chyba już Trzeba kompletnie nazwy, czy co robi? konkretnie nazwę. Kurczę, Cokolwiek. mam jedną.
Nie ma Dobra, chętnych. to po prostu pomyliłem. Z takich najbardziej wyznanych to m.in. Phyrexian Rager, Immolating Soul Eater, Blighted Agent, Blight Mamba, Volt First Spear Gargantua, Gixian Infiltrator, Perilous Myr i inne. Drugie Więc pytanie. drugie pytanie. Ile łącznie jest zbanowanych kart, nie licząc zbanowanych z Constructed Play? Można się pomylić o 5. Można liczbę zbanowanych kart. Można się pomylić o 5. Jest chętny, Jest. rudy. 26. Rudy. 26. 23, trochę mniej jest. 23 jest, o. Tak. Niestety, to jest 33. O, Nie, nie mam teraz przy sobie całej listy, ale jest to 33 z tego, co pytamy. Kolejne pytanie. Hatred outlives the hateful. To błyskotliwe powiedzenie znalazło się na karcie do Magic the Gathering i stanowi jedno z najlepszych połączeń tematu i mechaniki. O jakim zielonym staplu mowa? Możesz powtórzyć napis? Hatred outlives the hateful. Coś tak myślałem, że to pytanie akurat nikt nie będzie wiedział. No, to możesz podać odpowiedź. Nie ma chętnego. Jakaś odpowiedź pojawiła się na Dobra. naszym czacie. Zaraz zobaczymy, czy poprawna. Mm, Na jakiej karcie, Mateusz? No, najpierw kliknę, że jest to na karcie Rancor. I tutaj mamy dwie poprawne odpowiedzi. Właśnie Michał Duński, czyli Kajdarin, też pierwszy na czacie napisał, No oraz proszę. Mr. Kawka, czyli Kiero, tak? Niewa, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Na Modo istnieją pseudo-zbanowane karty wydrukowane jako common tylko jako promki. Ile ich jest? Tak patrzę na was i myślę. I nieźle polecieliśmy z trudnością tych pytań. Trudne, trudne. To dawajmy odpowiedź. Uczymy się czegoś. Są to 3 karty. Są to Spatial Contortion, Kada Freeblade i Circle of Flame. Nikt tego Kolejne nie gra. pytanie. Tego nikt nie gra. Kto gra z zbanowanymi kartami? To gra kartami, które w ogóle nie są niby legalne. Dobra, kolejne pytanie. Co robi Tyrant's Choice, gdy obaj gracze zagłosują na D? Och, jest chętny. to jest trudne, 50-50. To jest tak. Na pewno, dobra, torturę to jest chyba, że poświęcamy stwory, a def to, że przeciwnik traci 4 życia. Def traci życie albo torturę. Ale myślę, że wybiorę, że def to traci życie. No, ciężko mi. To jest to drugie, ale czy to jest. A Czy czekaj, ja- bo jak 2 graczy zagłosuje na coś, Na def, tak. Co robiło No def? nie, no panowie. No. Odpowiedziałeś! no Gdzie tak, jest no, odpowiedź? Tak, Mateusz. no, Dobra. żyćko. Traci życie, 4 życia. Tak. Nie, to Pewnie jest odwrotnie, to, że no. każdy 50-50. poświęcasz kreaturę. No, Spróbował kurde. swoich mocy w 50-50 i mu się nie udało.
Jeszcze Ech. rozkminiał językowo, nie? Death, torture, Mhm. co to będzie? Dobra, kolejne pytanie. Która z tych kart jest legalna w Pauperze? Command Performance, Nearby Planet, Now You See Me czy Wibbly Wobbly Timey Wimey? Jest Now you see me. Mm, Otóż nie, jest to Wibbly Wobbly Timey Wimey. To jest jedyna karta wydrukowana jak po raz pierwszy i jako command w prekonach Doctor Who. Command Performance był legalną kartą, ale z powodu tego skandalu z naklejkami to poszła wraz z Namespeaker Goblinem. Się wybijemy, zanim do 3 punktów dojdziemy. No ja sobie poczekam. Były takie zwycięstwa chyba, nie? Były takie zwycięstwa w 1 z 10, wszystko źle odpowiedzieli, gościu stał po środku i wygrał. O Jezu, tragedia. Kolejne pytanie. Delph pozwala na opłacenie kosztu czaru poprzez exile card ze swojego grobu. Jaki kolor jako jedyny nie posiada karty z tą mechaniką? Biały. Nareszcie, kuźwa, ktoś odpowiedział dobrze na pytanie. Tak, jest to Dobrze. biały. Jest pięć kart czarnych, 2 niebieskie, a zielone i czerwone mają po jednej. Brawo, To- Florian. Kolejne pytanie do wszystkich. Blood tokeny to mocny filar kilku archetypów. Jako impreza pozwala m.in. Voldaren Epikurowi cieszyć. Jaka impreza pozwala m.in. Voldaren Epikurowi cieszyć się tym wspaniałym napojem? Co? Poetyckie pytanie. Ja tego nie zrozumiałem. Tak, do Radomir to końca. pisał. Czekaj. Weźcie, wywalcie wszystkie pytania Radomira, bo są... Z przyjemnością. Nie zgadzam się, one są piękne. Gdzie jest ten? No jeszcze raz. Pytanie było coś od Blood Tokeny, ale no powoli, sznuki. Dajesz, jeszcze raz. Może po prostu już pomieńmy to pytanie. Nie, ja chcę się dowiedzieć. Kurde, sam gram w Voldaren Epicurami. Jaka impreza pozwala... Można poza konkursem strzelić? Już możesz. Możesz Czy to śmiało. ślub? Tak, to jest wesele. Aha, okej. Czyli chodziło o Ja fabułę pierdzielę. dookoła tego wszystkiego, okej. Tak. No, nie, mocne. Kolejne pytanie. Dreamstalker jest niebieskim odpowiednikiem Core Skyfishera z identycznym CMC i triggerem na ETB. Jakie są jego staty? O, pierwszy był rudy. O. 1-5. Zgadza się. Dobrze. Jak jest z punktami Prospero? No, na razie mamy 2 poprawne odpowiedzi, po jednej Rudy i O, Holian, czyli okej, mają po dwa- 12 punktów. No jeszcze do tych 3 poprawnych odpowiedzi musimy dobić. Kiedyś tam dotrzemy. Przynajmniej Tak. to nam wydłuży odcinek. Jedziemy. Kolejne pytanie do wszystkich. Rekonerzy wspomnieni są na kilku grywalnych kartach w formacie. Jaki charakter ma ta organizacja? To jest pytanie Radomira. Nie no, wszystkie pytania z lore to zbanowane O, powinny być. Jest odważny. Organizacja przestępcza, czy to załatwia sprawę? Tak, to są to jest organizacja kryminalna. Dobrze. Ogromne imperium zbrodni na podobieństwo prawdziwej Jakuzy. Kolejne pytanie. Według mtgdex.net, co jest najbardziej popularną czarną kartą na przestrzeni ostatnich 2 lat? Znowu Jędrzej. Deadly Dispute. Nie. No i znowu nie. Jest to Cast Down. O, to niespodzianka. Pierwsze życie w finale stracone. No ale to Dobra, Dobra, to- myślałem, że Deadly Dispute. Kolejne o lore, ale to już wydaje się najłatwiejsze ze wszystkich. Uldota to miasto piec zamieszkiwane przez gobliny na Nowej Fyreksji. Jaki permanent w Pauperze dosłownie symbolizuje to właśnie miejsce? Okej.
Kusi, kusi. Jeszcze raz pytanie można? Oczywiście. Kuldota to miasto piec, zamieszkiwane przez gobliny na Nowej Fyreksji. Jaki permanent w O, Pauperze pierwszy był symbolizuje to miejsce? Dobra, jak miasto piec padł, to pewnie Great Furnace. Zgadza się. Dobrze. Jaki był minimalny wymagany wynik, aby dodać 6 czerwonej many z cyfrowego namesticker goblina? Minimalny wymagany wynik. Poza turniejem to mogę spróbować, ale Ale pytanie jest o modo, czy o naklejkę w realu? To jest Bo to jest- akurat o modo. Bo w papierze nie rzucasz kostką, tylko masz stickery normalnie. Nikt nie strzela. Musimy iść dalej, bo Dobra, tutaj się to- zaczynają pojawiać odpowiedzi też na czacie, więc żeby nie było, że stamtąd są brane potem przez naszych graczy, więc kolejne. chyba 16, nie? Nie, to jest 15. 15, no właśnie, 15 i dlatego nic nie mówiłem. Kolejne pytania o lore. Nie, Radomir, nie, przepraszam, że ci to robię. Z piecem. Połowa pytań z lorem. Radomir sobie umyślał pytania z lore. Liczy, że kogoś z pauperowców oprócz niego obchodzi lore. Sorry, Radomir, ale Się można dowiedzieć za to. dobra. Dawaj. Pytanie o karty. Jakie bazowe staty ma największy token, jakiego można zrobić w pauperze? To jest, kurczę, trudne, bo bazowe sumarycznie power plus toughness? Tak, że po prostu power i toughness. No to 7-1 z ekspedycji można zrobić czerwonej z hejstem. Mam napisane, że jest to 5-5 token. Jest to token ściany robiony przez kartę Tidal Wave. Ciekawe, czy Ludwik by wiedział. Jezus Maria, dobra. No i właśnie, 5-5. Ja bym powiedział, że to jest nieskończoność na nieskończoność, No, token też o tym robiony myślałem. z Serpentine Curve'a. Ale Ale bazowe bazowo... staty. No jak wchodzi, to jest x na x, tak? Czy... Tak. Jest no. 0-0, po prostu dostaje x plus 1 counterów. Nie, chyba nie. Tak? Tak, to jest tak. Ale jest też taki z ostatniego jakiś dzik, który też jest elementalem x na x? Nie było czegoś takiego? Że on Znaczy wchodzi jest, bazowo? jest też taki spell, co Slime'a robi XXX. Oj, Jest to takie takie trochę... podchwytliwe pytanie właśnie. Też czy nie ma Dlatego jakiegoś właśnie tokena ciężko mi XX? było to opisać. Kolejne pytanie. Archetypy. Jakie nie straciłem staty... chyba... To żeby właśnie, to, odpowiedzieć. czy uznajemy, że to pytanie jest bez rozstrzygnięcia? Ani punkty Nie, pozytywne bez nie są rozstrzygnięcia. przyznane, ani nie jest... Właśnie, Kusza jako nasz X. sędzia na czacie pisze, że są tokeny zarówno XX, jak i gwiazdka na gwiazdkę, jak i bazowo... Aha, zarówno XX, jak i gwiazdka bazowo są 0 na 0. Czy tak to należy w takim razie interpretować, że bazowo są 0 na 0 statami? Ja optuję za tym, żeby w takim razie przejść bez Okej, użycia. okej. Dobra, kolejne pytanie. Archetypy. Jakie staty ma Spinneret Sliver, podczas gdy oponent kontroluje Plated, Predatory i Talon Slivera? Okej, ja to robię. Ja to pytanie akurat pisałem. Jak już kogoś obwiniać, to mnie za nie. Pewnie 3-3, nie? Ale czy zgłaszasz się, Rudy? Nie, ale już nikt się nie zgłasza. Idziemy Okej, dalej. Tak, lecimy dalej, dobra. Jest to 2-3. Plated daje wszystkim Sliverom, Talon daje First Strike'a, a Predatory daje +1/+1 tylko który jego właściciel kontroluje, więc 2-3. Bo Spinneret jest sam z siebie 2-2.
Następne Kolejne pytanie. Wymień kolory, w których możemy grać stwory z ninjutsu. Jest Holian pierwszy. Niebieski i czarny. I O, I podpowiedź. zielony. zgadza się. Jest jeszcze Snake zielony. Tak. Tak. Czarnych stworów z ninjutsu jest więcej niż niebieskich. 6 jest czarnych, 5 niebieskich. Zielony jest 1. Właśnie ten wąż. Ten wąż. Dobra, druga poprawna odpowiedź Holiana zbliża się do 33 punktów. 32, Dobra, przepraszam. Kolejne pytanie. Jakiego słowa się używało, aby otrzymać 6 czerwonej many z papierowego namesticker goblina? Nie ma chętnych. Nie. Możesz podać odpowiedź. Jest to delusioner. Jest tragicznie, powiem ci. Czy to nasza wina? Zapewne tak. Też się uczymy, no pierwsze, mam nadzieję, że nie ostatni. Może jeszcze taki teleturniej zrobimy, no też musimy się nauczyć z trudności No. pytań. Się czegoś dowiemy zawsze, jest okej. Tak, dokładnie. Bo nie powiem, to są najtrudniejsze, jakie mamy. Musimy wrócić do łatwiejszych. Wracamy do łatwiejszych. Chyba tak, chyba tak. Dobra. Tak. Daj trudne z wybieraniem, to szybko sprzątniemy. To normalne. W którym z polskich miast turnieje odbywały się w zamku? O, jest odpowiedź Rudego. No. A mogę to odkliknąć? Nie ma, szybko. Nie? Szczecinek? Tak, Okej. Dobrze. więc idą teraz z łeb. punktami Wszyscy mają po 20. Po dwie Wszyscy po poprawne odpowiedzi. 20 coś. 22 Rudy, okej. 21. To Jędrzej, następny 22 odpowie Holian. poprawnie na coś na pytanie wyznacza. Tak. Z jakiego koloru istnieją karty za 0 many? Z jakiego koloru istnieją karty za 0 many? Pytanie jeszcze takie dodatkowe. Czy pyreksjańska mana się liczy jako za 0? Nie. To czarny. Czarny. Są to 3 koboldy, które wyszły w Legends, Czerwony. więc jest to czerwony. Co miałeś w głowie, jeśli chodzi o czarne? Sachota. Ale no, te pytanie też To było ma dziwnie koszt many skonstruowane. Jedź dalej. Dobra. Jeszcze nikt nie odpadł, jedziemy dalej. Według mtgdex.net, co jest najbardziej popularną kartą na przestrzeni ostatnich 2 lat? Bazując na ilości deków, w których grała, a nie liczbie kopii. Okej. Jest to Relic Island. of Progenitus. Ja myślę, że Island gra w większej ilości. Deków niż relik? A może nie. Może. Znowu pytanie z typu, wiesz, nie bierzemy landów pod uwagę. Poza Basic Landami. Dobra. Kolejne pytanie. Flicker, jakie 2 karty daje Infinite życia z 2 famsami i Fatefulem? Jeszcze raz pytanie? Flicker, jakie 2 karty daje Infinite życia z 2 familiarami i Godfarrow z Fatefulem?
Zgłosiłeś się, Aha! Rudy. Okej, Daj. zgłosiłem się. Tak. Eee, Jak one już to wszystko jest w stole, tak? To w co mam Tak. Tak, kliknąć? jak te dwa Famsy i Faithful są w stole, to w jakie Aha, dwie Warhammer karty? Rai Vailanda. Tak, Okej. czyli w końcu No. mamy 3 poprawne odpowiedzi i chyba już w końcu możesz wyznaczać, czyli już możemy się żegnać. Poproszę pana z numerem 3. Bierz na siebie, Rudy. Nie. Ciebie. Więcej dostaniesz. Panie z numerem 3. Co mamy obowiązek targetować kastując Rotten Reunion? Nic, Tak, bo nie ma obowiązku targetowania. tak, możemy wybrać up to one target card i na graveyard. Też podchwytliwe i bardzo dobrze. No Dwójka. Panie z numerem 2. Z jakiego archetypu słynie Radomir? O Boże, znowu jakiś inside knowledge. Nie wiem, Famsy? Ale Nie, z ktoś- Monoblaka. Tak, Zły tak, jest to przycisk. Monoblack. Ale jego brat gra jest znany z Famsów, więc nie odejmę ci życia, bo chcę, żeby ten program był ciut dłuższy. Dobra, Rudy. Otóż, Czy w życiu jak nazywa się przywrócą, to- LGS będący domem Paupera w Szczecinie? W Szczecinie. Nie jest to Flamberg. Nie jest to Centrum MTG. On nie googluje. Nie, patrzy w sufit, widać, że tam nie klika. Hmm. No. Coś. Szczecin. A nie jest tak, że Szczecin to on tak naprawdę nie istnieje, więc nie ma LGS-a. Podwójnie podchwytliwe. Atlantyda. No dajesz, Rudy. Strzelasz cokolwiek, czy... No. Mm, nie wiem, no mogę rzucić ten paprykarz. Paprykarz Shop Szczecin. Otóż nie, Ale jest wnioskowałbym o przywrócenie życia. Skoro tacy już byliśmy łaskawi. Prospero, jaka Czekaj. decyzja? Sam sobie Daj dwa jakieś życia sam odpowiedź, straciłem, no. żeby było fajnie. No powiedział paprykarz shop, no. A poprawna? Mysza! Mysza sklep! Dobrze, najbliżej. No. Uznam mu to. Kurde. Tak, jest to pan Mysza. O! Jaki miał revelation moment po prostu. Ale faworyzowanie. Buuu. Chcemy, żeby ten program był jak najdłuższy. No dobra, Rudy, no zaliczone Dobra, ci zostało wyznaczasz. tylko spod topora. O, dwójeczkę poproszę. Pan numer 2. ETB Vampire Sovereigna ma identyczny efekt jak inna karta. O jakiej karcie mowa? Znaczy tak, Vampire Sovereign robi drain 3 na wejściu. Jest, Nie ma zgłaszania, Rudy. no, Tu akurat nie ma zgłaszania. czyli jest pewnie druga droższa karta, ale nie pamiętam nazwy. Czyli się poddajesz? Tak. Jest to Sovereign's Bite. Za 2 many brany gracz traci 3 życia i ty dostajesz 3 życia. O, Siege Rhino byśmy nie zaliczyli? To pauperowe. A, bo to tylko pauperowe. Ale Ej. też ta z Madnessem? Też by zaliczone było? Yy, W sumie zaliczyłbym, bo też drainuje za 3. Ale tak, obie karty wyszły w tym samym secie w różnych rzadkościach. Dopiero w Double Masters 2022 Vampire Sovereign dostał Downshifta. Common.
Y, No Dobra, dobra, to ja. co? Kto teraz? Dalej Rudy wyznacza? Trójeczkę poproszę. Dobra. Jakie kolory mają swoje fogi za 1 many? Zielony i czarny. I? Jak mówisz i, to powiem biały, ale biały nie ma. Tak, biały ma. Holiday się nazywa chyba nawet. Tak. Czarny ma Darknessa, zielony ma Foga, a biały ma Holiday. Wyznaczasz. Rudy. Łap. Wymień przynajmniej 3 karty ze Stormem zbanowane w Pauperze. No, to mamy tak. Gutshota. Mamy ten Temporal, coś tam, takie za 5, Gutshota? co tam. Storm. Co? Czemu klapczecie? Ile miałem wymienić? Bo odpadłeś. 3. No takie coś, co wraca z tym Stormem. Permanenty. Tak? I 3 zbanowane, tak? Tak, 3 Okej, bo to się zbanowane. nazywa Gutshot. Dobra, tylko to się No nazywa jakoś właśnie. inny shot, taki co Wyrób wali za wyrównany. jeden. No. Okej. O Jezu, on się nazywa jakoś podobnie, nie? No w każdym razie jeszcze muszę wymyśleć Musisz trzecią. podać nazwę albo dokładnie opisać działanie i kolor, no to też Okej, wcześniej okej, przechodziło, więc dajesz do Okej. brzegu, Rudy. Dobra, czyli tak. Czerwona za 2, deal 1 damage to any target storm. Za 1 niebieską, 4 szare. Wróć permanent na rękę storm. I trzecia taka karta to będzie zdiskarduj kartę z ręki przeciwnika za 1 czarną i 2 szare storm. Jaka jeszcze raz ta trzecia? Za 1 czarną i 2 szare opponent discards a card from hand storm. Otóż nie. Ajajajajaj. Z odpowiedzi mam Temporal Fissure, który właśnie wraca Storm. permanent na rękę. Chatterstorm, który tworzy 1/1 wiewiórę. Grapeshot, Storm. który wali za 1 w any target. Empty the Wallens, które tworzy 2/1/1 gobliny i Galvanic Relay, który egzaluje kartę stopa i można ją zagrać w następnej turze. Jedyny co z nim nie grałem, to zapomniałem. Nie, odwrotnie. Jedyny z którym grałem, zapomniałem. O. Numer 2 w takim razie. Jeszcze tylko sekundkę, bo Rudy stracił swoje ostatnie życie, więc niestety musimy się z nim pożegnać. Rudy, bardzo Ci dziękuję za udział. Doszedłeś do finału. Ode mnie masz oczywiście banana, 3 boosterki. Jesteś chory, więc pewnie Ci ich jutro nie wręczę, ale w takim razie są u mnie, no i też jakiś kuferek z dobrociami od Sznukiego, więc dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki bardzo, trzymaj się serdecznie. Do wyraz zdrowia. Dzięki. Dobra, to kto teraz wyznacza? Pan z numerem 3. Tak. No, kolegę po mojej lewej. Dobrze. Sudden Death. Wymień co najmniej 2 archetypy, których stworzenie, a przynajmniej grywanych powszechnie listy przypisuje się proboszowi. Na pewno Grixis Affinity, bo ten wygrywał. No i jeszcze strzela, że mógł testować John Broodscale'a. Otóż nie. To nie jest. Tu chodzi o stworzenie. A, nie archetypy deków, tylko... Kreatury? Archetypy. Nie, archetypy. Tam będzie na pewno będzie UW. No, ten bogiel na UW. Na liście mam Glittersy, Właśnie. Black Fog i Dredge.
Okej, Okej, dobra. to ja bym jednego znał. No dobra. Dobra, To dzięki. Trudne pytanie. Jędrzej, w takim razie również bardzo Ci dziękuję za udział. Teraz szybko poszło. Dla Ciebie również mam 4 boosterki z Wow. Bloomborough, też oczywiście banana. Nie wiem kiedy się widzimy, no ale na pewno przyjadę do Was do Poznania, więc może wtedy. No to będzie albo na jakoś komunie, no. wcześniej, dokładnie, więc trzymaj To się. co, Dzięki wielkie. zostanę sam, będę odpowiadać na pytania. Dzięki, siema. Do zobaczenia. No i Holian, no jesteś już naszym zwycięzcą, bardzo Ci gratuluję, ale masz tak, 42 punkty i przed sobą jeszcze wiele pytań. Dajesz, zobaczymy jak Ile Ci tam tych pójdzie. 40 zostało? 60? zobaczymy, czy kończymy na 42. Właśnie, jeszcze chociaż jedno. Dobra, tak. Dobra. Czy Songs of the Tempted miało kiedykolwiek papierowy przedruk? 50%. Nie. Tak, miało. Miało w Ultimate Masters. Jaki... Chyba ponad 20 lat po jego pierwszym druku. Kolejne pytanie. No Czy niestety Stone nie ma Cold kolejnego No nie pytania. będzie kolejnego Głos pytania. odbierze Okej. się Holiana, więc Holian Tobie również bardzo dziękuję za dzisiaj. Gratuluję, że wygrałeś ten arcytrudny turniej. Sięgam do tyłu właśnie po nagrody, które To przygotowałem banan. dla Ciebie. Tak, jest to kiś bananów, więc dla Ciebie będzie to kiś bananów po prostu. Też ci przywiozę gdzieś. Oprócz tego 4 boosterki masz ode mnie Foundations. Odłożone taką piękną matę obszywaną w kolorze Plainsa oraz kartę związaną z Pauper Dojo, którego symbolem jest zielony smok, więc najlepszy zielony smok w Pauperze, nie shapeshifter, tylko uczciwy zielony smok foliowany. Prawdziwe zielone karty. Tak, dokładnie. Jest to zielony Avenging Hunter foliowany, więc dla Ciebie to wszystko ode mnie. Oprócz tego też jakaś nagroda od Sznukiego, więc no gratulacje. Zaraz zobaczę, czy tu możemy jakieś jeszcze, o proszę, brawa. Ale trudne było, trudne. Bardzo trudne bym powiedział. Co zresztą pewnie widownia też stwierdzi, że Że trudne pytania. trudne pytania. Dla nas też to jest jakaś nauka, no, z chęcią będziemy teraz zbierać Wasze głosy, czy chcecie więcej takich teleturniejów, albo co możemy poprawić, żeby było jeszcze lepiej. Na pewno coś technicznie, ja tutaj wszystko wyklikiwałem, te punkty, te życia, ale no, ja się bawiłem dobrze, naprawdę. Mateusz, też gratulacje dla Ciebie, włożyłeś w to dużo pracy, dużo roboty, tych pytań. Nam chyba jeszcze sporo zostało w sumie. My chyba nawet jakiejś 70%. 1/3 nie przekroczyliśmy. Baza pytań w takim Wszystkiego. razie gotowa jest. Dobrze. I żeby, Judgment tylko prosi, żeby były pytania dotyczące Paupera, a nie wszystkiego. Że co? No wszystkie dotyczyły Paupera, literalnie. po Wszystkie prostu. jakieś próbowały dotyczyć Paupera. Jeśli... Próbowały dotyczyć. Oprócz pytań, większości pytań o lore. Trochę o lore, ale no to... Cóż. No i jedno o artystę, nie? I o artystkę, tak. Tak, tak. Ja znam tylko jedną, czyli jest małżeństwo Dura. To jest Justyna Dura, Piotr Dura. To jeszcze Polaków też. Piotr Dura i Justyna Dura. Tak, oni robili arty do pauperowych kart. To ja tylko to nazwisko kojarzę. Jedynie kojarzę, że Demand Answers któreś z nich naszkicował. Tak, narysował. zgadza się. No dobra, słuchajcie, Jest to Krzysztof. na dzisiaj, jeśli chodzi o turniej, tyle. Holian, jeszcze raz wielkie gratulacje, brawa ode mnie. Wszystkie te nagrody trafią, mam nadzieję, w Twoje ręce jakoś niedługo. Nie wiem, czy się widzimy właśnie też na Komonie, czy może wcześniej, no bo Komon jest za 4 miesiące. Życzę Ci dobrego nowego roku w takim razie i trzymaj się. Do siego roku. Dla was, dla czatu. Dzięki piękne. Dzięki wielkie. Mateusz,
Z Tobą również się żegnam. Mam jeszcze kilka ogłoszeń na koniec, takich związanych z Pauper Dojo i przyszłością Paupera, więc również Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. To nie była łatwa rola takiego prowadzącego i operowania tymi wszystkimi dźwiękami, więc naprawdę brawo dla Ciebie. Mam nadzieję, że pomysł, który zacząłeś, gdzieś tam się utrzyma i jeszcze takie teleturnieje zrobimy, więc również przyjmij ode mnie najlepsze życzenia na nowy rok. Trzymaj się i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia Prospero i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, a ja się przełączam. Już zaraz wrócę, tylko muszę przestawić kamerę. A teraz? Teraz słychać głos? Jest wszystko dobrze? No sorry, muszę między Ninją a Discordem. Okej, teraz jest git. No więc słuchajcie, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za dzisiejszy udział, zarówno moim zawodnikom, jak i widzom. Pierwsze koty za płoty z tym teleturniejem. Te pytania, rzeczywiście było ich bardzo dużo trudnych. Przygotujemy się dalej do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będą chętni, żeby wziąć udział. I kilka jeszcze ogłoszeń dla Was, bo zbliżają się ważne turnieje i pierwszy, na który chcę Was zaprosić serdecznie, jest w styczniu, czyli już za 17 dni. Jest to Pauper Challenge we Wrocławiu. Tutaj dokładnie tak. Jego gospodarzem, można powiedzieć, jest Michał Duński, czyli Kajdarin, też jeden z zawodników, który dzisiaj walczył o ten tytuł w naszym teleturnieju. Jest to turniej rangi IPT, więc zależnie od frekwencji też tam będą, myślę, i różne nagrody. Polecam, warto. I na ile poznałem Michała i tego, jak się stara, jest naprawdę dobrym gospodarzem ten turniej. No, ja się na niego chyba nie wybiorę niestety, ale mam nadzieję, że i tak ekipa pojawi się dobra. Tu widzę, że na czacie Michał chyba próbował wstawić link do zapisów. Ja deklaruję, że na pewno pod filmem na YouTubie taki link się pojawi. Nie wiem, czy tu mój czat nie pozwala Wam wstawiać linków? Może tak, bo widzę trzy gwiazdki. No niemniej, no, polecam. Pauper Challenge Wrocław, 18 stycznia, sobota. Będą szczegóły w linku podane. Wbijajcie. Następnym turniejem, który jest z kolei w lutym, to jest to turniej w Rzeszowie, Common Sense. Tutaj gospodarzem jest Damian Seweryn Drozdowski, haka, który często też bywa na naszych streamach. Dzisiaj chyba go nie widziałem, ale to też sobie zapisujcie. Dam link do Facebooka, tam są zapisy na wydarzeniu 8-9 lutego, taki dwudniowy turniej. Pierwszego dnia Pauper Classic, potem Pauper Trio. Ostatnio ekipa z Warszawy pojechała całkiem duża. Mam nadzieję, że teraz też się wybierzemy jakimś składem. Zobaczymy. Jest to turniej, który warto sobie na mapie swoich turniejów zaznaczyć. Potem w marcu też się dużo dzieje. No oczywiście jest Paupergeddon. Tu Wam nie wstawię linka. Przypominam jeszcze tylko oczywiście w kwietniu Common Poznań, o którym już mówiłem, czyli nasze turnieje Stowarzyszenia Common Magic, Common Poznań. Myślę, że warto. Dużo osób było ostatnio. Zobaczymy, czy uda nam się pobić frekwencję. No, ja trzymam kciuki, że będzie znowu ponad 100 osób, więc szczerze warto. I słuchajcie, i na koniec zostawiłem Wam taką wisienkę na torcie, ogłoszenie bomba, mianowicie do ekipy Pauper Dojo dołączy kolejny prowadzący.
Spodziewajcie się w takim razie regularnych streamów. Mam nadzieję, że no tak co tydzień to będziemy nadawać i oprócz mnie prowadzącymi są już Wam dobrze znani Kusza i Chachman oraz prowadzącym został ktoś, kogo też dobrze znacie, kto był już gościem Pauper Dojo, a jest to Radomir we własnej osobie. I tutaj też wielkie brawa, naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się namówić Radomira, żeby poprowadził swój kącik, bo będzie to nowy rodzaj kontentu, będzie to taki, można powiedzieć, odcinki typu Bru Radomira lub jego i jego gości. I pierwszy taki odcinek będzie właśnie wspólny Radomir i Chachman chyba 25 stycznia. Ja jeszcze spojrzę w kalendarz, żeby tutaj nic nie pomylić. Tak, wydaje mi się, że 25 stycznia będzie pierwszy odcinek właśnie prowadzącymi Radomir i Chachman i w przyszłości Radomir będzie na stałe gościł, więc no super, bo taka też miała być idea Dojo. To nie miał być nigdy kanał pod tytułem Streamy Prospero, czy mój kanał, tylko właśnie wspólna przestrzeń. Najpierw właśnie dołączyli Kusza z Chachmanem. Kusza robi dla Was te streamy regularnie. Myślę, że jeszcze jakiś weekend wpadnie, więc Was zapraszam. Teraz Radomir, co w przyszłości? No ja się cieszę. To ma być właśnie wspólna przestrzeń do treningów, więc cóż. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Samych pomyślności, niech te Wasze plany się realizują. Sukcesów pauperowych, zwycięstw w turniejach. No i słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia w Pauper Dojo.